Hej, witam wszystkich z tej strony Razem i zapraszam na kolejny odcinek mojego poradnika do gry Lies of P. No i w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować tutaj przejście wielkiej wystawy, a tak właściwie to będziemy już ją kończyć, bo został nam tutaj do pokonania tak naprawdę finalny boss, który właśnie czai się tutaj na wprost, zaraz za nami. Będzie to ten Wiktor, tak jak nam tutaj właśnie mówili, że to jakiś wielki Wiktor, jakiś taki przeciwnik. Ostatnio sobie odblokowaliśmy właśnie tutaj skrót, więc tylko wejdziemy po drabince, nawet się nie będziemy przeciwnikami za bardzo przejmować i od razu zaczniemy sobie tak naprawdę walką, tylko jakoś tutaj mądrze przejść, żeby nas tutaj nie trafili. Chodźcie tutaj, chłopaki, może, bo nie chciałbym, żebyście mnie trafili, jak wchodzę po drabinie. O, dobra, będzie ok. O, no i super, także wchodzimy i sobie załatwimy zaraz tego przeciwnika. On, z tego co kojarzę, nie był jakoś specjalnie trudny. Ja chyba go za pierwszym razem mi się udało pokonać, jak za pierwszym razem grałem, więc mam nadzieję, że powtórzymy dzisiaj ten wyczyn. Ustawiłem sobie ścierniwo energetyczne, przepraszam, ogniowe, bo mam wrażenie, że może być przydatne. I tutaj w ogóle coś pominąłem wcześniej. Pognieciony rysunek chrzciciela. Fale łączą umysły i serca, ergo to pełnia transparentności, w której nie ma miejsca na kłamstwo. Czy to nowy, prawdziwy świat, czy też okrutne więzienie? Może nie będę w stanie myśleć swobodnie, śmiać się w duchu, nie ani uciekać. Okej, czyli tak jakiś tutaj właśnie taka krótka notatka. A my zaraz wejdziemy sobie na arenę walki. Nie pamiętam, na co ten boss był jakoś super, tak powiem, nieodporny. Na pewno wydaje mi się, że na truciznę jest w miarę odporny, bo jego tutaj trucizna jakby zasila, więc to tak średnio, ale energia, ogień, myślę, że jak najbardziej w cenie. Także wchodzimy. Mamy mniej więcej dużo punktów waśni, więc zaraz powinniśmy też mieć to naładowane na 100%. A tymczasem wchodzimy. Welcome to my grave. This is where evolution becomes real. Fear me, for I am Victor, the champion. No, trzeba mu przyznać, że jest trochę wygimnastykowany chłopak. Ale też, jak widzicie, te ataki ma duże, ale łatwo raczej uniknąć. No, tylko tutaj szybkie ataki bardziej w grę. No, dawaj, dawaj, co będziesz robił teraz? Po prostu bieg. No jak widzicie, na razie bez problemu. Oj, chociaż tutaj się dałem mocnym atakiem złapać jego. Dobra, ładnie, wybite trochę z równowagi. No, życia ma sporo, ale na razie jako tako to wchodzi. Dobra, to nic nie robi, możemy sobie dać to ścierniwo energetyczne. Okej. Dobra, teraz się denerwuję, więc... O, chyba jesteś odporny, co? Na energię. Tego, co widzę. Ale udało się ciebie ładnie zbić, że właśnie będzie się tam ciebie nawet przebić. O, dobra, weszła i ta energia jakoś tak w miarę. Zawsze to większe obrażenia. Wow. Chyba się zdenerwował lekko, ale to nic. No i mamy drugą fazę tak naprawdę. Także jemu tutaj nie trzeba było całego życia wbić, żeby zacząć drugą fazę, tylko zaczynamy w połowie jego życia i teraz się powinno zacząć po prostu robić ciekawiej. No, wstrzyknął sobie oczywiście tą truciznę, żeby być lepszy. No jest
jest na pewno trochę szybszy, co? Dobra. Spokojnie, spokojnie. Oj, ale się tutaj zablokowałem w jego nodze. It's not over yet. I am the chosen one. Dobra, tutaj troszkę więcej ataków sobie. Jeszcze jeden, okej. To tym ostatnim mnie zaskoczył. Myślałem, że tu już będzie po. Okej, tu się trochę zdenerwował też, ale to nic. Może teraz mocniejszy atak. Jeszcze raz. Idealnie. My tu też mamy ciągle baśniowy kunszt przygotowany na niego, więc też się tutaj za bardzo nie przejmuję jeszcze. Po prostu go bijemy. Dobra, teraz mi trochę wytrzymałości brakuje, ale zdążymy. I am the chosen one. To mnie trafiło. No dobra. No to dawaj, jak jesteś takim wybrańcem, to się nawalamy. Na razie idzie bardzo spokojnie, no trzeba przyznać. Po tym ataku mamy czas na mocniejszy atak. Nie wiem, czy nie przesadziłem. A, nawet mnie nie trafił. Dla pewności może się jeszcze wyleczę. Mamy dużo leczenia, głupio tutaj by było zginąć. On tutaj będzie takie szybsze wypady teraz robił. Jeszcze raz? Nie, już. O, to mnie trafiło. No nie przyjemnie. Też my go tutaj trafimy. Zastanawiam się, czy w ogóle baśniowego kunsztu używać. No ale możemy go tutaj zaraz w sumie nim dokończyć. Tylko zrób atak. Dobra, to my też go tutaj. O, zobaczcie. Myślałem, że go wytrącimy tym z równowagi, ale może się tutaj akurat nie... Ała, nie da. Dobra, wyleczmy się. Albo po prostu jest bardzo wytrzymały w tej fazie. A dobra, uda się. Tylko teraz on będzie robił te wypady. To musimy poczekać, aż zrobię jeszcze jeden potrójny. No i wytrącony z równowagi. No i dziękuję, tak. Tak on wyglądał, ten przeciwnik. No jak widzicie, czempion Wiktor nie był specjalnie wymagającym przeciwnikiem. Jeszcze żyjesz, co? No dobra, to jeszcze cię tutaj... Jeszcze przeżyłeś, no... Aż ty jesteś. A, bo teraz było głupio zginąć, bo on jest naprawdę na hita. Tylko trzeba pamiętać o tym potrójnym wypadzie. Lecimy. I przeciwnik pokonany. Why be humble? I am evolved. A better man. I'm surprised you defeated Victor. Geppetto's creations are truly marvelous. Ah, but where are my manners? My name is Simon Manus, a leader among alchemists. I've known your father for a long time. We used to be colleagues, you know. Geppetto didn't understand that the petrification disease can strengthen humankind. Locked into conventional thinking, I'm afraid. But even he can't stop such a magnificent discovery. It's the door to a new world. You've seen this place with your own eyes. Truly inspiring, is it not? What do you suppose our cure has created here? I zobaczcie, mamy szybki wybór. Potworę, nadzieję uleczenia.
Możemy powiedzieć prawdę, potwory. You're short-sighted, just like your father. But you speak the truth as you see it, just like everyone else. We, on the other hand, are visionaries. We understand the petrification disease on a deeper level. The disease does not signify death. It's the process of purifying a person's essence. A purified human who overcomes the petrification disease will gain a strengthened body and a mind free of lies. The essence is ergo. Yes, the ergo you use as your power was once a human being. Our undertaking is to help others experience this purification through this elixir. Truly, it's an honor. Ergo's power can do even more. In the hands of the awakened, its abilities are limitless. We already have the means to control that power. Power beyond your imagination. So while you wallow in a pathetic past, we step forward into humanity's future on the Isle of Alchemists. You're welcome to come to the island and witness our triumph firsthand. Or perhaps you'll make a futile effort to stop us. Maybe the Saintess statue can help you. In any case, good luck. Standing against evolution must be exhausting, not to mention demoralizing. Keep your chin up, puppet, and I'll see you soon. No one can say that Simon Manus, leader of the alchemists, isn't hospitable. No i dostaliśmy klucz do Galerii Posągu Świętej Miłosierdzia. Oczywiście pokonaliśmy też właśnie tego przeciwnika, dostaliśmy Ergo, odrodzonego czempiona. No i co powiecie o tym liderze alchemików? No, chodził takim powolnym krokiem, jeszcze klaskał. No, typowy złol w grze, bądź też w filmach. No, taki typowy zły. Od razu widać, że to będzie postać, no, z którą będziemy musieli potem się zmierzyć. Ale weźcie też sobie, zauważcie tego, no, tą kobietę, mogę już to myślę powiedzieć, że to jest kobieta, tak właściwie chyba, która stoi obok niego, która zabiła tego Wiktora. To jest mój największy chyba nemezis w tej grze. To jest moim zdaniem najtrudniejszy boss, najtrudniej mi się z nim walczyło, bo miałem bardzo dużo problemów, żeby go pokonać. I myślę, że walka z nim będzie ciekawa, ale to dopiero tak naprawdę prawie, że w finale. Aczkolwiek sam tutaj ten Simon Manus, bo już myślę, że się domyślacie, że będziemy z nim walczyć, no, wyzwaniem wielkim szczególnie nie był w porównaniu do niej. No ale tak, Wiktor pokonany, no jest to jeden, myślę, z łatwiejszych bossów. No nie miał on specjalnych ataków, był przede wszystkim powolny, więc łatwo było go tutaj załatwić. Tymczasem odpocznijmy. Dostaliśmy ten klucz, ja zaraz z tego klucza skorzystam i wam powiem, co trzeba z nim zrobić. Możemy sobie szybko tylko awansować. Może w wigor, bo to nam da, przepraszam, nie w wigor. Coś, co nam da obciążenie. To był potencjał, a tylko jeden level się uda. Jeszcze jeden byłoby fajnie, żeby nam na 60% zmalało. A ile nam zabraknie? Czekajcie, zróbmy raz. 2000 nam zabraknie. Czy ja mam na tyle ergo? To jest 1000. Jest ok. Dobra, to damy sobie tak. I dzięki temu będziemy mogli sobie jeszcze zwiększyć właśnie ten potencjał. Dzięki czemu będziemy mieć obciążenie 60. No już jest lepiej. Jeszcze jeden level i będziemy mieli lekkie obciążenie i będzie można się bardziej bawić. A to obciążenie też nam zwiększa legion i ogólnie obrażenia. Stopień redukcji i odporność, więc wszystko myślę warto tutaj sobie to też właśnie wziąć. I teraz jeszcze ten klucz, który zdobyliśmy. Przedmioty, stroje, może nie tu, tylko tutaj. Ostatnio zdobyte klucz. Klucz do Galerii Posągu Świętej Miłosierdzia. Klucz po uzyskaniu od Simona Manusa, przywódcy alchemików, otwiera galerię wielkiej wystawy, w której stoi posąg Świętej Miłosierdzia. Genialna inżynierka Camille otrzymała zlecenie od alchemików i stworzyła arcydzieło. Był to posąg Świętej Miłosierdzia ożywiający marionetki pod złotym, uświęconym patronatem. Przejdźmy dalej. Właśnie on tutaj też wspominał, że oni tutaj tworzą ten zespół petryfikacji, żeby właśnie sobie eksperymentować tak naprawdę na ludziach. Oni to nazywają lekarstwem, no ale
wiemy dobrze, co tam będzie. I zaprosił nas na wyspę alchemików, gdzie będzie coś planował. No, myślę, że jest to wystarczająca sugestia, gdzie będziemy musieli się dalej udać. Ale to oczywiście za chwilkę, choćby wpierw wykorzystać ten klucz, bo tutaj pamiętacie, były takie zamknięte drzwi zaraz. Tutaj też był przeciwnik, czy on się odradza? Na szczęście nie, więc możemy iść prosto, nie mamy żadnych przeciwników po drodze. No i tutaj mamy te drzwiczki. Także od razu podejdziemy, otworzymy je. I właśnie użyły to klucza. No i mamy też otwieranie drzwi. Dostaliśmy gest szacunek. Mamy też tutaj Sophie. No i rzeczywiście ten posąg. I mamy też wytłumaczenie. Wykorzystując posąg Świętego Miłosierdzia możesz zresetować postać. W zamian za dugotowe owoce pozwala ona zresetować twój poziom, napęd pi lub rękę regionu. Wraz z każdym resetem będziesz potrzebować coraz większej liczby dukatowych owoców. Także jest to realne, żeby tutaj dukatowe owoce właśnie zużywać, że tutaj będzie miało to sens. Możemy sobie właśnie zresetować postać, albo też różne inne rzeczy. Także myślę, że całkiem spoko. Mamy tu też Stargazer. Także też ok. No i porozmawiajmy sobie z Sophie. Sorry to startle you. It seems that the power of the listener within me, the power to hear ergo, is getting stronger. It's powerful enough to send not only my voice, but even illusions. Maybe it's because of the power of this Saintess statue. I came to you because I wanted to tell you about Simon. The terrible things he does. I should have told you about Simon earlier. But it's the sort of thing you have to see to believe. He is the most dangerous man in Krat. He spreads mayhem and death for a delusion he calls evolution. Simon wants to evolve a new world in Krat. A horrible future, even worse than the disasters we already face. That's why I woke you up. If you can't save Krat from Simon, find the Isle of Alchemists. Someone must know how to get there. I will help as much as I can, of course. Please, save Krat. Whatever choice you make, I shall wait for you. That is why I'm the listener. To bear witness. I możemy z nią jeszcze pogadać, także zrobię to. Mamy właśnie o słuchaczce o naturze erga. I've always wondered why I'm a listener. Why this power came to me. In this time and place. But now I understand. Ergo reached out, wanting someone to hear it was once human. Or maybe it wanted someone to remember it. Perhaps a god or an angel. Who knows? But the alchemists have tainted everything. The gold coin tree is a pathetic creature they created from the listeners. Like many of their creations, it's tragic, but useful. You can control ergo with gold coin fruits. The sad tears of those who became trees, if they get the chance. The alchemists might force me to make such a tree for them. Or something even more tragic. Don't let the sacrifice of the alchemists' victims be in vain. With the fruit, they lend their strength to you. Collect gold coin fruits, and let the Saintess statue inspire you to victory. You honor their sacrifice, their grief, and tears. Petrification disease, puppet frenzy, and carcass monsters don't happen by chance. They're all related to ergo. Ergo is the essence of life, made from the petrification disease. It contains the memories and distilled lifespan of the victim. That's why puppets sometimes awaken their old selves, or describe someone else's memories. Simon coveted Ergo's power, and he noticed that the process of curing the petrification disease
could also create enhanced humans. Krot became a city of monsters and petrification disease because of Simon's terrible experiments. The King of Puppets tried to stop Simon, but he didn't do well either. Now, our only hope is you. Save Krot from this nightmare. A dobrze, to myślę, że to tyle. Whatever choice you make. Ale w ogóle zauważcie, jak ona tutaj głupio zrobiła, bo mogła nam wcześniej powiedzieć o tym Simonie. I wtedy możliwe, że nie musielibyśmy walczyć w ogóle z królem marionetek, prawda? Bo on by mógł wtedy, on chciał, żebyśmy się do niego przyłączyli. Moglibyśmy pokonać Simona razem, wspólnie, coś jakoś by się przyłączył, zawsze było łatwiej, a potem co by się zadziało, no to byśmy coś wymyślili. No ale tak tutaj się nie stało oczywiście, nie chciała nam powiedzieć, powiedziała nam teraz, jak już się wszystko dowiedzieliśmy. No bywa. Możemy sobie tu zbadać. Marionetko spragniona nowego życia, ofiaruj dukatowy owoc. Oj, coś chyba pominąłem, no trudno. Mamy tutaj rekalibruj napęd pi, zresetuj rękę legionu, zresetuj poziom. Nic nie będziemy oczywiście robić, ale jest taka opcja, że na dukatowe owoce możemy. No i dobra, to co? Cofniemy się chyba do hotelu, bo mamy tam trochę rzeczy. Mamy właśnie jakieś porozmawianie z dwoma osobami. Tam chyba była ta nasza kowalka oraz Polendina. Możliwe, że też chciał porozmawiać, zaraz zobaczymy. O, zobaczcie, w ogóle ta się tutaj przeniosła. Tak, zaraz też z nią pogadamy. Lady Antonia has heard about the Grand Exhibition. She realizes their cure is meaningless. Her illness has worsened. Perhaps because she lost hope. I fear we might lose her soon. Lady Antonia cautions against it, to be sure. But I still believe the gold coin fruit is our last hope. I have heard about an alchemist who knows how to use that most miraculous of medicines. Please find a way to treat her. Okej, możemy podziałać, dlaczego by nie? Od ciebie nic nie kupimy, bo też nas nie stać. No dobra, to tyle. Pamiętajmy, że musimy kupić w takim razie dukatowy owoc. No i tutaj wyjdzie właśnie moja znajomość tej lokacji. Nigdy nie mogę trafić do tego miejsca, gdzie ten dukatowy owoc jest, gdzie tamten NPC też stoi. Zaraz się tam udamy, spróbujemy przynajmniej, ale wpierw porozmawiamy jeszcze z nią. I'm afraid you saw my bad side at the Grand Exhibition. I was able to escape, thanks to you. I didn't mean to be ungrateful. I'm a soldier from outside Krot. They sent us in pairs to investigate. I got trapped by the blockade and separated from my partner. I don't think the puppets are the only things at play here. Can I stay with you until I get in touch with my partner? I get the puppets, but what are the monsters doing here? What is happening to Krot? No dobra, co to nam nie powiedziała, ale zostanie z nami. Zawsze coś. Możemy porozmawiać też z tą od broni. Will you do, me a favor? For once, it's not difficult or dangerous. Just give this to Alidoro. I'd give it to him myself, but he's in the Barren Swamp now. He'll understand the significance of this gift. I know. Just do this for me, and I'll be grateful. Okej, dostaliśmy 4-palczaste rękawice. Dar w postaci rękawiczek zrobionych przez Eugene dla Alidora. Co dziwne, mają one tylko po 4 palce. Eugene dobrze pamięta tropiciela, który wyciągnął ją z wieży pracowni, ratując ją od śmierci głodowej. Przygotowała specjalny podarek, aby podziękować mu za poruszającą ofiarę. No dobra, jak będziemy mieć okazję, oczywiście przekażemy. W ogóle mamy też rudego kotka. Czy teraz dam jeszcze raz pogłaskać? Oczywiście, że tak. A zobaczcie, że wcześniej na nas syczał, ale teraz jesteśmy bardziej już człowiekiem, więc się daje. Taka ciekawa też zmiana naszej postaci. Ale dobrze, idziemy dalej. Czy Venigi coś nam powie? Szczerze wątpię, ale zobaczmy. I hear there is a new guest at the hotel, and that you had a little something to do with that. I just find saving people is its own reward. I certainly don't need the money. Even strangers. Everyone deserves some help now and then. If we who live through times like this don't live the best lives we can, we dishonor the memories of all we have lost. Honoring the lost is why I do what I do. In a way, I envy the dead. They don't have to know what it's like to remember that they're gone. Ha!
and here I go again. Blah, 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 and who cares, huh? Now, let's get out there and save my... that is, our city. Okej, możemy z nim jednak porozmawiać o czymś, o Wielkim Przymierzu, to porozmawiajmy. The Grand Covenant. You're not asking much, are you? Very well. Geppetto himself created it, and God help me, I made it work. It's in every puppet, a sort of conscience. And in theory, it should have prevented anything like the puppet frenzy ever happening. It's because we don't truly understand Ergo, at least that's my view. Sometimes Ergo-driven puppets gain what we call awakened egos. Individuality, more or less. Which is a dangerous thing if someone's not ready to handle it. Though that is rare. Or used to be. Hence, the Grand Covenant. Humanity's safety net. But it did not work. The puppet frenzy happened anyway. And I still don't know how. So, the King of Puppets, how did he get around the Covenant, I wonder? He used the ergo wavelengths, but what did he do to their consciences? However, it's a different story when a single puppet cracks the safety device of so many puppets. Does the Grand Covenant break when their ego awakens? Or did someone cause the frenzy after lifting the Grand Covenant? If it's the former, the King of Puppets is the culprit. If it's the latter, the King of Puppets is a means to an end. I am but a simple, brilliant genius and a man about town. I do not pretend to be otherwise. That is why I'm asking you to solve this. Everything depends on what you do now and your choices. Oczywiście, że wszystko zależy od nas, bo jakby mogło być inaczej. Czy możemy z kimś jeszcze pogadać? Może z tą na wózku jeszcze nam się uda. Bo Alidore to już sobie stąd poszedł, tak jak mówił... jak mówiła Eugene. A zobaczmy to. Nic ciekawego, dobra. To w takim razie już chyba pogadane. Spróbujmy dostać się do tego dukatowego drzewa. Ile się nie mylę, to powinno być gdzieś tutaj. Zawsze mam problem, żeby trafić do tej miejscówki stąd. Bo bardziej po drugiej stronie może. Po drugiej stronie nie mamy. Dobra, ja chyba zaraz po prostu tam sobie przejdę do tego dukatowego drzewa i spotkamy się na miejscu, bo tak jak mówię, to nigdy nie pamiętam niestety gdzie ono jest, więc zaraz się spotkamy. Dobrze, już jesteśmy przy dukatowym drzewie, tak naprawdę dość blisko i szybko je znalazłem tym razem. Po prostu po drugiej stronie, tutaj mieliśmy wyjście na ulicę Rose Isabel, a tutaj po drugiej stronie jest to dukatowe drzewo. Nie wiem dlaczego zawsze o tym zapominam, ale za pierwszym razem jak grałem to nigdy nie mogłem tu trafić, tylko się przenosiłem praktycznie z innej lokacji. Jakoś tak nie chciało mi się, nie mogłem tego zapamiętać bardziej. Możemy sobie wziąć dukatowe owoce, 8 sztuk, spoko. Czyli mamy największą ilość, będziemy mogli sobie kupić jakieś kamień życzenia jakiś śmieszny. How's the cure for the petrification disease coming along? Glad you asked. It's going well, thanks to you. Sadly, it cannot cure everyone completely. Victims who have progressed too far have already lost organ function, and there's no way to restore that. Even if we eliminate the petrification disease, they won't last long. Their passing might be less painful than petrification, though. Are you sure? I can make a cure, Mr. Stalker, but I leave the choice to you. A longer but painful life, or a quicker but peaceful end. I'll make the cure if you give me 1 gold coin fruit. Dajmy ten dukatowy owoc. Oczywiście mamy lek dla Antoni. Prototyp leku sporządzonego przez Giangia z dukatowych owoców powiadają, że można dać go komuś, kto cierpi na zespół petryfikacji, aby go uleczyć. Oprócz zesztywnienia ciała zespół petryfikacji prowadził do trwałej niewydolności narządów. Nie ma gwarancji, że chorzy, którzy zostali wyleczeni z samej choroby, przeżyją. Stalker, please. If you pick some... Dobra, i możemy
kupić u ciebie kamienia życzenia. Tu mamy właśnie tymczasowo przywraca punkty życia. Kołobmy wszystkie. Żebyśmy to mieli w kostce. Zawsze się to może przydać. Dobrze było, że lek nie jest stabilny, żebyśmy go dali jak najszybciej, jasne. Teraz pytanie, czy mamy iść do Polendiny, czy mamy go sami dać? Zaraz się przekonamy. Zaraz wszystkiego dowiemy, porozmawiajmy z I nim. believed in you, and my belief has been rewarded. She can be cured. It feels like a dream. The possibility of imminent death, though. Why won't pain ever leave her alone? I cannot make this choice. Every option is painful. I cannot know what's best for her. What would Myślę, że użyjmy tego leku tym razem. Myślę, że może jej to właśnie pomoże. Yes. I suppose ignoring her pain wouldn't be right. Thank you so much. No matter what happens, I will accept it. I will administer the medicine. Please accept this token of my gratitude. Weźmy fragment promienistego ergo. No i ona i właśnie Polendina podaje potem ten lek. No myślę, że lepiej coś zrobić niż po prostu nic nie robić i siedzieć w spokoju. Dobra, ona już nic nie powie. Zawsze lepiej spróbować, no i tak jej dużo nie pozostało, a tak to może się uda, nigdy nie wiadomo. Dobra, i możemy w końcu finalnie wrócić do sali konferencyjnej Wielkiej Wystawy i przejść dalej. No troszkę tutaj sobie pogadaliśmy, no ale jakby nie patrzeć, duże wydarzenia fabularne, dużo się też rozwiązało, tak naprawdę kto za wszystkim stoi. Czemu to wyglądało tak, jak wyglądało? Oczywiście mamy dużo jeszcze niewiadomych, jak choćby z tym królem marionetek. Jak to się stało, że przejął kontrolę nad marionetkami? Czy on był właśnie tutaj tylko popychadłem tego alchemika? Ciężko powiedzieć. Czy się sam po prostu zbuntował? No na razie idziemy po prostu dalej. Tutaj nic ciekawego nie ma, no są tylko... Isle of Alchemists. According to the guide, Venini visited that place. That's something, I guess. No wiemy tylko, że... Znaczy no to są oczywiście te jego eksperymenty. Tutaj mamy jakieś drzwi za tym, ale no nie przejdziemy. Dobrze, pora iść w takim razie dalej. Wielką wystawę powinniśmy powoli opuszczać. Mamy też kolejkę. Oj, zobaczcie kogo my tu mamy. Starych znajomych. Ciao, Bello. It seems you and I share a strong connection. Talking to an alchemist is like talking to a brick wall. That's also an alchemist. Brother, you should say hello to your friend. But it is true that we are in something of a bind. We're going to need to consult with our old friend. You got that right, sister. Our pal is sure to help us. We didn't behave that badly at his last shindig. I hope. A moment, please. My young brother here is slowly but surely losing his very sight, his windows to the world, to a terrible, slow-working illness. That is why I seek the gold coin fruit. It's said to work miracles, and do I ever need one? The alchemists give us just enough to keep him going, but not enough to cure, and never what they promised. We can't rely on those crucible-kissing wizards. Please, don't make me beg. He needs this. Besides, for a fellow who raided the Black Rabbit Brotherhood's den and walked out in one piece, it'll be as easy as eating your weight in bumbaloni. Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. Are you there? Can you hear me? Please. The gold coin fruit is the only thing that helps. No niestety, kurczę, nie mamy dukatowego owocu. As a pay, it happens. It's a smart choice. Those things are priceless. And I don't even know if you have any. But now you know that your friends are desperately in need. I don't use that word lightly, desperate. But it's true. So if you do find any gold coin fruit, I hope you'll share it with us. I'd be forever grateful. Please. Dobra, możemy oczywiście im dać ten dukatowy owoc. No ja w tym momencie niestety, kurczę, żadnego nie mam. Wow! You need me? I was surprised when the bell rang. The Isle of Alchemists, you say? And monsters. This is a nightmare. I'm living my own nightmare. Puppets and alchemists
forget it. It is their secret island, a place hidden from the world. But even if we could find it, how to get there? What about... I don't know if it even works anymore. But one still requires fuel, needs must when the devil drives. There could still be a way, a dangerous but marvelous mode of transportation. But it won't work without a golden ergo. My research, well, Purcinella did a lot of the heavy lifting, has led me to believe you can find one deep within the barren swamp. It's also led me to believe it is guarded by actual monsters. So, I can't make this decision for you. It's up to you. No, I'm not going to tell you the details yet. Not until we have that golden ergo. It's just not worth getting our hopes up, companion. No dobrze, oczywiście wsiadamy do kolejki. I lecimy na to bagno bez nadziei, skoro teraz tam nas prowadzą i tam będzie potrzeba złote ergo znaleźć, no to oczywiście to zrobimy. Dlaczego by nie? Także lecimy. No musimy oczywiście pamiętać, żeby tej lisicy przynieść ten dukatowy jeden owoc. No nie jest to dla nas żadne wyzwanie, tylko po prostu musimy poczekać, aż się zresetują. Zapomniałem, że tutaj będzie to potrzebne i wydałem wszystko niedawno. No trudno się mówi. No i dotarliśmy. No rzeczywiście wygląda jak bagno. Przystanek bagno bez nadziei. No dobra, to ruszajmy na razie przed siebie. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No jest to jedno wielkie wysypisko. Zobaczcie, ile tutaj jest marionetek przerobionych na złom. No niestety. Dobra, idziemy. Mamy jeszcze fragment olśniewającego ergo. Co my tutaj mamy dalej? O, jakieś stare marionetki. Mamy też przewodnik Benidiego po atrakcjach Kratu, tom 4. Atrakcja miesiąca bagno bez nadziei. No, wygląda jak bardzo ciekawa atrakcja. W bieżącym wydaniu przewodnika Benidiego chcielibyśmy przedstawić wyjątkowe miejsce inne od dotychczas opisanych atrakcji. Nie mamy tu na myśli wyjątkowości w pozytywnym znaczeniu. Może ono, rzecz jasna, przypaść do gustu osobom o specyficznych upodobaniach, zaś poszukiwacze przygód łaknący wszelkiej wiedzy o Kracie powinni poznać także jego cienie. W takim ujęciu bagno bez nadziei może posłużyć za znakomity przykład owych cieni Kratu. Bagno bez nadziei to miejsce, gdzie wyrzucone są zużyte marionetki, ponieważ składa się z mokradeł i wąwozów, nie uwzględniono go w planach rozwoju miasta. Niegdyś funkcjonowała tam przez pewien czas kopalnia węgla, wkrótce jednak popadła w zapomnienie po odkryciu Erga. Później kilka przedsiębiorczych fabryk mających problemy ze zużytymi marionetkami zaczęło wyrzucać je tutaj stopniowo, zmieniając bagno w to, czym jest obecnie, miejscem pełnych starych kukiełek i odmienionych zwierząt. Jest niczym innym jak grobowcem dla Kratu. Na szczęście miasto ogłosiło, że przy okazji wystawy zamieni bagno bez nadziei w park, więc rysuje się dla niego jakaś nadzieja. To żywy grobowiec z piekła rodem. Może warto zobaczyć takie miejsce, nim cokolwiek zacznie się zmieniać. Dobre czy złe, zawsze to jakieś wrażenia. Ocena 2,5 na 5. Atrakcja dla tych, którzy pragną zobaczyć cienie Kratu. Wysokie obuwie to konieczność. Reporter Medero. Przewodnik został wydany przy wsparciu kampanii Virginiego Przyjaciela Miasta. No to już wiemy, co tu się będzie działo. Mamy też oczywiście spieszy Stargazer. I myślę, że tą lokację będziemy sobie już przechodzić w kolejnym odcinku. Okay, there's no easy way to say this. It's a puppet graveyard. Humans call it an illegal dumping site. The city tried to stop it, but eventually had much bigger concerns. If the Grand Exhibition's horrific solution spread this far too, it's just too terrible to think about. Oh, why am I thinking about it? No niestety. Mamy tutaj jeszcze tego przeciwnika, to może na sam koniec zawalczmy sobie z nim, a całą lokację będziemy przechodzić sobie w następnym odcinku, bo jest ona dość długa, jest ciekawa oczywiście też. Dobra, on teraz będzie wybuchał. O, z tym przeciwnikiem to walczyliśmy też na samym początku gry, więc znamy tutaj jego zagrywki. Też łatwo go wytrącić z równowagi. No i przebijamy. Może coś ciekawego z niego wyleci. I jeszcze raz mamy załatwiony kanister ogniowy i fragment promienistego ergo. O, czyli ten przeciwnik raczej będzie się odradzał, bo nic ciekawego nie zostawił.
No to co, to myślę, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek. Dotarliśmy na to bagno bez nadziei. W następnym odcinku pewnie zaczniemy sobie od tego, że tej liścicy damy ten dukatowy owoc, żeby o tym pamiętać. No i co, pokonaliśmy tego Wiktora. No nie był to jakiś super trudny przeciwnik, na pewno miał dużo życia, to było dość problematyczne, ale generalnie no padł dość łatwo za pierwszym razem. No i potem poznaliśmy właśnie tego alchemika i tą historię, no i troszkę właśnie dowiedzieliśmy się czegoś więcej, tak naprawdę dowiedzieliśmy się, już mniej więcej łączy się wszystko w całość, co tutaj się zadziało, ale jeszcze parę szczegółów nam zostało niedopowiedzianych, no i będziemy musieli to oczywiście rozwikłać w następnych odcinkach. Także dzięki bardzo za uwagę, zostawcie suba i lajka, jeśli odcinek wam się podobał, zapraszam również na inne serie na moim kanale. To tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, do następnego, na razie, hej!